Czołem, nazywam się Kuba Potocki i lubię nakurwiać mieczem. Jestem członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki Arma.pl z sekcji w Bielsku-Białej. Zajmuję się odtwarzaniem DSW, bo tak się nazywają Dawne Europejskie Sztuki Walki, już na poważnie od 2010 roku. Najłatwiej rozpoznać nas po tym, że nosimy maski szermiercze na głowach, używamy nowoczesnych, często syntetycznych ochraniaczy, a jedynymi historycznymi w zasadzie replikami naszego wyposażenia są przeszywanica oraz symulator walki, czyli miecz, tak zwany Federschwert, który pojawił się w XV wieku i faktycznie służył do trenowania szermierki. Tyle słowem wstępu, teraz przejdę do konkretów. Po co ja w ogóle nagrywam tego typu materiały? Otóż zależy mi na tym, aby udokumentować podstawowe zagadnienia potrzebne do rozpoczęcia treningu. Będą to takie rzeczy jak przygotowanie fizyczne oraz kondycyjne, podstawowa praca nóg oraz podstawowe uderzenia. Pierwszy okres przygotowania takiego nowego adepta to tak naprawdę wyrobienie jemu formy, nauczenia go podstawowej motoryki i sposobu poruszania się. Zdziwicie się, jak wielki nacisk kładziemy na poprawienie swoich możliwości odnośnie pracy nóg. Ręce wiadomo, prawda? Tym trzeba mieć siłę, żeby tym mieczem porządnie wymachiwać. Natomiast kolejna ciekawostka, miecze są stosunkowo lekkie. Ta waga mniej więcej jest z zakresu 1300-1800 gram. Niekiedy mamy do czynienia z mieczami dwukilowymi, ale one są do zawodów już raczej niedopuszczane ze względu na wysoką kontuzjogenność. Natomiast niech Was to nie zwiedzie, nawet te 1300 gram, jeżeli machamy takim mieczem bardzo intensywnie, potrafią porządnie nam zmęczyć ręce. Musimy synchronizować nogi z rękami, całe nasze ciało musi współgrać, dlatego ten trening ogólnorozwojowy jest tak bardzo ważny. Nauka motoryki właśnie jest jednym z tych elementów, które można robić we własnym zakresie. Ja Wam pokażę, jak poprawnie wykonywać poszczególne ćwiczenia, tak by później, przychodząc na trening, można było śmiało już cały swój repertuar wyuczony samemu przedstawić swojemu trenerowi, tak by on zweryfikował wszystkie rzeczy, których nauczyliście się dzięki tym materiałom. No i później poprowadził Was w dalszym rozwoju oraz doskonaleniu swoich umiejętności. Ponadto będę starał się jeździć w różne urokliwe miejsca, tak żeby zmobilizować Was do wyjścia na świeże powietrze. Domyślam się, że część z Was po prostu lubi siedzieć przed komputerem, grać w Wiedźmina, oglądać filmy fantasy i cały czas odkłada wzięcie się do roboty jakby w czasie. Natomiast nie ma nic prostszego jak ruszyć dupę, wyjść na zewnątrz, znaleźć sobie kawałek wolnego miejsca i nie patrząc na innych, robić swoje. To zaprocentuje na przyszłość i może się okazać, że za kilka lat popatrzycie za siebie, zweryfikujecie to, w jakim miejscu teraz jesteście i jaką drogę przebyliście i poczujecie niesamowitą satysfakcję. Tak było w moim przypadku. Ja zaczynałem swoją przygodę z DSW już w 2007 roku, natomiast przez ładnych parę lat trenowałem ze swoim dobrym przyjacielem Łukaszem Derewieckim. Interpretowaliśmy własnoręcznie, tylko samodzielnie poszczególne techniki, korzystając właśnie ze źródeł historycznych. Dopiero, tak jak mówię, po kilku latach, w 2010 roku, gdy trafiliśmy na Michała Pajdę, który już wtedy był członkiem Arma.pl, on nas poprowadził w dobrą stronę. I ja chciałbym być dla Was takim Michałem Pajdą, który pchnie Was właśnie w tym odpowiednim kierunku i bardzo chętnie pomogę Wam zrobić ten pierwszy krok. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie, jestem bardzo wyrozumiały, bardzo chętnie Wam pomogę. Jestem tutaj w zasadzie dla Was. W każdej wolnej chwili, gdy tylko będę mógł, będę robił jakieś wypady w ciekawe miejsca. Będziecie mogli mnie zobaczyć
Na początku tutaj na Podbeskidziów pokażę Wam kilka urokliwych miejscówek. Zachęcam do odwiedzenia ich i rozpoczęcia treningu właśnie w nich, jeżeli macie niedaleko. No a z czasem zobaczymy, jak to się rozkręci. Na tym zakończę to pierwsze pilotażowe nagranie. W następnym odcinku przedstawię Wam tło historyczne niemieckiej szkoły szermierki. Opowiem Wam trochę o takim panu, który nazywał się Johannes Lichtenauer. Będzie to głównie odcinek przegadany przeze mnie, więc jeżeli lubicie różnego typu ciekawostki historyczne, to może Was on zainteresować. No i póki co czekajcie cierpliwie, ja już się z Wami żegnam, dzięki za uwagę i do następnego. Idźcie nakurwiać. Pamiętajcie, zawsze idźcie nakurwiać mieczem, jeśli umiecie. Jeśli nie umiecie, no to niedługo się nauczycie i wtedy będziecie nakurwiać. Nakurwianie mieczem jest dobre, pamiętajcie. Ile razy można to w kółko powtarzać? No, tam 100 metrów za mną są tory kolejowe. Pociągi jeżdżą raz na Rozpiroga. Akurat musiał się jeden zjawić w momencie, kiedy robię dla Was to nagranie. Bomba. O, jak się dobrze przyjrzycie, to tam za mną przyjechał taka dziabą. A, swoją drogą, ten plakat jeszcze jest ze starym logotypem. Normalnie w nowej wersji miecz na środku nie jest mieczem jednoręcznym, tylko mieczem długim, tak jak na mojej koszulce. Podejdę, żebyście spokojnie sobie to zobaczyli. Odrobinkę się to różni, no ale to już są takie szczegóły. Jak odłożę trochę kasy, to zainwestuję w roll-upa już z poprawionym logotypem.